strony. Przed nami iPhone 6s, brak podświetlania matrycy, brak dostępu do danych. Sprawdzamy szybko pobór prądu na zasilaczu laboratoryjnym. Jak widzimy, pobór prądu jest ok. Sprawdzimy sobie teraz, czy telefon jest poprawnie wykrywalny przez Windows 10. Tak, jest poprawnie wykrywalny. Mamy pojemność pokazaną, jaka jest w iPhone'ie. I teraz jak klikniemy sobie na tą pamięć, jest brak dostępu do danych. Ponieważ musimy zrobić autoryzację, musimy zatwierdzić na iPhone'ie to. Oczywiście jak będzie sprawny. Nie możemy tego zrobić, ponieważ nie działa wyświetlacz. Teraz tak, rozkładamy sobie szybko telefon. Dbamy o to też, żeby nie poszkadzać wszystkich tasiemek, które są w środku. Telefon rozłożony. W pierwszej kolejności odpinamy gniazdo konektora baterii, żebyśmy nie zrobili gdzieś zwarcia. Następnie zdejmujemy shield cover, który zabezpiecza taśmę od displaya. I będziemy przechodzili powoli do pomiarów. Odpinamy te tasiemki. I przechodzimy na mikroskop. Teraz tak, mamy konektor Display Touch. Badamy sobie pomiary. Wszystko robimy zgodnie ze schematami. Później pokażę, jakie to są pomiary, jakie są te wartości. Z prawej strony zauważyłem, że ta płyta już była naprawiana wcześniej, że przerwałem większość z tych pomiarów. Z prawej strony w rogu mamy solder maskę, czyli ta płyta już była kiedyś robiona. Prawdopodobnie był to ten sam problem. Odpinamy konektor od kamery. Tutaj widzimy, że flux stary nie został usunięty wcześniej. I teraz tak, widzimy teraz solder maskę koloru niebieskiego. Prawdopodobnie tutaj była robiona rekonstrukcja ścieżek. Czyścimy to sobie wszystko. Jak widzimy, jedna z cewek po prostu się rusza. Prawdopodobnie jest uszkodzony pad, który jest pod spodem tej cewki. Dajemy flux, temperatura 370, nawiew 50 i usuwamy tą cewkę. Cewka usunięta, jak widzimy, jeden z padów po prostu odpadł. Zaraz go usuniemy. I drugi też jest w bardzo złej kondycji. Przygotowaliśmy jedną z cewek. Ten kondensator po prawej stronie duży, on będzie usunięty, nie będzie nam potrzebny w ogóle. Przechodzimy szybko sobie na schemat board view iPhone'a 6s. Możemy sobie włączyć piny No Connect, Grant, rezystancję, która nam pokaże, jakie są parametry danego złącza, nie tylko złącza. I teraz tak, J4200, czyli mamy Display Touch konektor. Na każdym pinie są wartości, które mierzymy na teście diody, tak naprawdę. One będą oczywiście przybliżone, bo różne mamy standardy multimetrów. I teraz tak, po prawej stronie mamy dwie cewki, które są tak naprawdę odpowiedzialne za podświetlanie i za touch matrycy w iPhone 6s. I teraz sprawdzamy sobie piny, z czym one się łączą. I teraz tak, widzimy, że one łączą się z cewką. I teraz tak, ta cewka, która została usunięta, jeżeli klikniemy z drugiej strony tej cewki, ten pin, pokaże nam się na bitmapie, z czym on się tak naprawdę łączy. I teraz tak, patrzymy sobie, czym on nam się tak naprawdę łączy. Łączy nam się z kondensatorem, w sumie z dwoma kondensatorami. Wchodzi z wyjścia kondensatora, idzie na diodę.
i przechodzi na drugą diodę. I z tej drugiej diody przechodzi nam tak naprawdę na backlight driver, który jest powyżej. Jest to układ U4020, który jest odpowiedzialny za pracę tego displaya. Jeśli zostanie on uszkodzony, nie będziemy mieli podświetlania matrycy ani touch. W naszym przypadku tak naprawdę nie było połączenia z tą cewką i nie mieliśmy tak naprawdę z tego powodu podświetlania. Sprawdzam sobie to wszystko jeszcze. Zaraz włączę reel, podgląd. Tak wygląda ten układ, jego nazwa. Jak widzimy, tutaj jest open line na tym pinie, ponieważ nie ma tej cewki, bo została usunięta przeze mnie. Druga cewka jest ok. Teraz sprawdzam, czy jest poprawne przejście z pinu do pada. Są poprawne przejścia. Teraz tak, musimy zrobić małą rekonstrukcję tego pada, który jest w płycie głównej. Dajmy trochę fluksu. Staramy grotem poprawić troszeczkę. Musimy u góry uważać, bo tam jest masa. Ta ścieżka została urwana tak naprawdę. Cynujemy tą pozostałość pada, która została tak naprawdę. Wymaga to precyzji. Nie jest to takie proste. Teraz zrobimy tak naprawdę drutowanie. Czyli będziemy się starali przylutować drucik do tego pada, do reszty pada, którego tak naprawdę żeśmy pocynowali. Używamy do tego pensety. Próbujemy troszeczkę oczyścić, tu jest troszeczkę za dużo fluksu dane. Próbujemy troszeczkę usunąć. To wszystko pływa teraz tak naprawdę. Daliśmy troszeczkę solder maski, żeby oddzielić grant od tego pada tak naprawdę. I teraz tak, czyścimy tą pozostałość pada. Pozbywamy się tej solder maski, żebyśmy mogli przylutować ten drut. Oczywiście tutaj jeszcze tak naprawdę świecimy cały czas światłem UV, żeby ta solder maska nam złapała. No i oczywiście czyścimy troszeczkę, bo jest bardzo dużo tego kleju starego. No i teraz będziemy starali się przylutować ten drucik. Dajemy trochę fluksu. Cynujemy.
Sprawdzamy sobie też, czy nie ma przewarcia do masy. Dlatego też nakładaliśmy tę solder maskę. Jak widać, jest to poprawna wartość. Daliśmy flux. I staramy się teraz przylutować ten drucik. No nie jest to takie proste oczywiście. No udało się. Zrobimy jeszcze taki szybki pomiar tak naprawdę, czy drucik, który został przylutowany, ma przejście. Teraz delikatnie oczyściłem, prostuję ten drucik. Wszystko robimy delikatnie, ponieważ ten drucik bardzo szybko można przerwać. Daję solder maskę. I tutaj mamy pokazane, jak ten drucik wygląda, jak on został przylutowany i tak dalej. Później będziemy tą solder maskę czyścili. Będziemy musieli się dostać z jednego z padów, gdzie musimy przylutować tą cewkę. Składamy tą solder maskę tak naprawdę, żeby było jak najmniej po prostu. Ona będzie nam stabilizowała ten drucik oraz ten pad, który też nie jest w dobrej kondycji tak naprawdę. Generalnie cewki mają za zadanie filtrowanie sygnałów. Są bardzo istotne w obwodach. Tutaj oczywiście teraz światło UV. Czyścimy teraz pad, żebyśmy mogli przylutować. Generalnie induktory są często używane w obwodach filtrujących, aby odseparować lub wygładzić niechciane szumy sygnałów elektrycznych. Generalnie mogą one współpracować z kondensatorami, tworząc filtry dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe lub pasmo przepustowe, które przepuszczają jedynie określony zakres częstotliwości. I są dość istotne w tym przypadku, żeby odszumiać ten sygnał, który wchodzi na display connector tak naprawdę. Teraz staram się przylutować. Teraz delikatny manewr z przylutowaniem tego drucika do drugiej strony pada cewki. Jak widać, udało się. Staramy się po prostu resztę drucika tak naprawdę urwać. No i mamy przylutowany. Tak jak mówiłem, ten kondensator duży, który był nad tymi cewkami, został usunięty. Nie jest on nam tak naprawdę potrzebny.
Teraz zrobimy sobie pomiary w teście diody. Jak widać, jest poprawna wartość na tych pinach. Jest tak naprawdę komunikacja display touch z backlight driverem. Dajemy znowu solder maskę, żeby zabezpieczyć to. Jest dużo przypadków, gdzie tak naprawdę to nic nie pomoże, ponieważ jest do wymiany backlight driver, to musi być przeprowadzony nim proces repalingu. Tutaj widzimy, jak już to zostało zrobione. Ta płyta kiedyś została bardzo mocno w kość, bo widać, że jest poprzepalana i była też grzana wiele razy. Teraz tak naprawdę będziemy robili test, czy wszystko jest poprawnie. Sprawdzam sobie jeszcze teraz na komputerze schemat. No i teraz tak, wpinam konektor od kamery. Wpinam teraz taśmy od displaya. Na końcu konektor od baterii i uruchamiamy telefon. Jak widać, podświetlenie telefonu wróciło. Telefon poprawnie wykonuje funkcje dotykowe. Teraz wpisując kod, tak naprawdę mamy dostęp do danych, które są na tym telefonie. Mission complete. Także dziękuję Wam za uwagę, że poświęciliście chwilę czasu. Pozdrawiam serdecznie, Misiek.